uwaga, prosto z frontu Gerharda na podróży Monte Cristo. Czas odcinek zacząć. Tym razem podróże Monte Cristo szlakiem najciekawszych miejsc Pomorza Zachodniego. Naszą wyprawę zaczynamy od przymorskiej miejscowości Strzeżewo, z którego udajemy się znów przez Dziwnów, Międzyzdroje, podziemne miasto, aż do tego niesamowitego fortu Gerharda. I witamy w ten deszczowy dzień w twierdzy Gerharda. Twierdzy wybudowanej w połowie XIX wieku, która służyła jako główne centrum obronne Świnoujścia w tym czasie. Jednakże po II wojnie światowej straciła na znaczeniu. Kiedy Rosjanie to przejęli, zrobili z tego magazyn, niesamowicie zniszczyli twierdzę, jednakże miłośnikom sztuki udało się ją odnowić i odbudować i zobaczymy małe ciekawostki z samej twierdzy. Witam w podróżach Monte Cristo. Dzisiaj jesteśmy w wspaniałej twierdzy i mamy przyjemność porozmawiania z kapralem Armii Pruskiej, który nam opowie o tej historii i niesamowitych dziełach historycznych. Fort Gerharda, czy inaczej wschodni fort artyleryjski. Nasz fort zaczęto budować po roku 1848, bo właśnie w roku 1848 wybuchła wojna prusko-duńska. W czasie tej wojny Duńczycy zablokowali tutaj ujście Cieśnej Świny aż na 8 miesięcy, blokując też szlak handlowy z portu Szczecin przez Świnoujście aż na cały Bałtyk. Po 8 miesiącach, kiedy zakończyła się ta blokada, Prusacy postanowili wybudować całą twierdzę Świnoujście, aby właśnie bronić tamtego szlaku handlowego. Nasz fort zaczęto już budować kilka miesięcy po zakończeniu działań wojennych i ukończono w 1859 dwa budynki. Reditę fortową, czyli dawne koszary oficerskie i pół caponiere, oraz drugi obiekt, czyli baterię wschodnią. Później w latach 70. wieku XIX cały ten fort był rozbudowywany. Ta bateria wschodnia, ona do dzisiaj się nie zachowała. Ogólnie dopiero w latach 70. XIX wieku cały ten fort był rozbudowywany, z tego względu, że nie było wcześniej pieniędzy na rozbudowę. No i dopiero w latach 70., bo była wojna francusko-pruska, Prusacy oczywiście Francuzów pobili, tak, i zdobyli pieniądze, prawda? Co ciekawe, fort Gerharda przed przebudową wyglądał niemal jak średniowieczny zamek. Głębokie fosy oblewały główny budynek niemal ze wszystkich stron, a wejście do środka prowadziło przez most zwodzony. Po I wojnie światowej na mocy traktatu wersalskiego fort częściowo rozbrojono i przeszedł on pod zarząd niemieckiej marynarki wojennej, pełniąc jednocześnie rolę pomocniczą aż do końca II wojny światowej. Po wojnie używany przez Rosjan, a od 1962 roku został przekazany miastu i pełnił funkcję magazynów. Od 2001 roku pasjonaci historii udostępniają tej przewspaniały fort w niesamowity sposób. Można zwiedzić fort i zostać kandydatem na kadeta Armii Pruskiej i odbyć niesamowite szkolenie, które łączy ze sobą elementy przygody, zabawy, jak i musztrę wojskową wraz z poznaniem niesamowitej historii fortu. A teraz czas na wyjątkowy wystrzał armatni, wykonany przez doświadczonego żołnierza Armii Pruskiej. Ogólnie to też chodzi o to, że to jest działo odprzodowo ładowane, ale ogólnie wystrzał powinien być, czyli, że tak powiem, powinien być ląd, tak?
Teraz na waszą cześć wystrzeli ta oto brytyjska 6-funtówka. Działo takie strzelało różnoraką amunicją, począwszy od kul żelaznych, poprzez gruz, potłuczone szkło, kamienie, gwoździe. Wszystkim, czym można było upchać tutaj tą lufę. Wszystkim, czym można było zranić lub zabić przeciwnika. Komendy do takiego działa wydawane były na dwa sposoby. Po pierwsze za pomocą głosu, jeżeli kanonierzy coś jeszcze słyszeli, lub też za pomocą broni białej, pałasza lub szabli. Uwaga, całość. Baczność do salutu! Gotów! Jest gotów! Ładuj! Jest ładuj! Cel! Jest cel! Ognia! Rozładuj! Jest rozładuj! Tam się ustawiamy, kadeci, tak? I za te 5 minut widzimy się przed muzeum, zapraszam. A teraz czas zwiedzić ciemne, koszarowe pomieszczenia fortu. A podoba wam się? Znajdujemy się teraz w koszarach dla piechoty, która działała na terenie całego naszego fortu. Było tutaj 15 takich pomieszczeń i w każdym spało 10 żołnierzy. Teraz przejdziemy sobie do tego popiersia, tak? Jest to popiersie Julii. Julia to była najpiękniejsza kobieta w całym Świnoujściu. Nasz komendant von Wedel, nie mylić broń Boże z Wedlem od czekoladek, zakochał się w niej, zebrał całą orkiestrę forteczną i ruszyli pod jej okna. Ale Julia, jak to polska banda, za Niemca wyjść nie chciała. Odrzuciła jego zaloty. Komendant, zdenerwowany faktem, że ona go nie chce, udał się do karczmy, gdzie wypił kilka herbatek z rumem. Po kilkunastu takich wrócił do siebie do biura na pierwsze piętro, gdzie otworzył szufladę, wyciągnął rewolwer. By poznać dalszy ciąg tej niesamowitej legendy, trzeba udać się do tego przewspaniałego fortu i dowiedzieć się o losach komendanta i jego ukochanej Julii.